Dzisiaj mamy ostatni dzień lutego. 10 stopni Celsjusza właśnie. Po południu ma być nawet 13-14. Także jeżeli chodzi o tą porę roku, to jest naprawdę super. Trochę więcej off-roadów niż ostatnio. Forlor. Deszczu. Kamera tego nie oddaje, ale płasko to tu nie jest. Ten szlak ciągle się zmienia. Pełno tu washoutów, które co roku mają inną głębokość i inny kształt. Po zimie woda potrafi przeorać cały przejazd. Jest stromo, miejscami naprawdę ciasno. Czasem linia, którą jechałeś rok temu, już nie istnieje. Kolejny washout. Tutaj musiałem włączyć wszystkie blokady. Niestety moje auto jest ciężkie jak cholera. Także kamera tego nie oddaje. Ale stromizna jest tu od washoutu do góry prawie na moją wysokość. Także jest fajnie. Tutaj naprawdę nie ma miejsca na pośpiech. Droga jest wąska, momentami bardzo stroma. Zawieszenie mocno pracuje. Rama się wygina, koła szukają przyczepności na nierównym terenie. Jedno koło potrafi być w powietrzu, a drugie jest głęboko w kolejnie. Powoli metr po metrze starasz się utrzymać dobrą linię. Czasem cały samochód lekko się skręca, kiedy przejeżdżasz przez duże uskoki. W takich chwilach naprawdę czuć, co się dzieje pod kołami. Z drona wygląda to spokojnie. W kabinie każdy taki ruch od razu daje o sobie znać.
Teraz plaża jest dość szeroka i spokojna. Da się przejechać wzdłuż brzegu, ale nie zawsze tak to wygląda. Często woda podchodzi tu dużo wyżej. Dokładnie w miejscu, gdzie teraz jadę, potrafi sięgać do progów auta. Wtedy ten przejazd robi się troszkę trudniejszy. Zamiast szerokiej plaży zostaje tylko ten wąski pas przy brzegu. A pod wodą nigdy nie wiesz, co dokładnie jest. Kamienie, uskoki i większe głazy. Nie zobaczysz tego z kabiny, więc często jedziesz trochę na wyczucie, bardzo powoli i trochę z pamięci. Pamiętam, jak to miejsce wygląda bez wody i gdzie leżą te charakterystyczne duże głazy, które są tu od zawsze. To pomaga. Jesteśmy na miejscu. Cholera, trzeba będzie wylewelować samochód jak zwykle. Jedna z ważniejszych rzeczy na offroadzie. Bo potem spanie w namiocie, kiedy głowa jest niżej niż nogi, to jest tragedia. W każdym bądź razie zawsze jest na plaży dużo drewna, dużo kłód, które można po prostu podłożyć albo po prostu użyć Maxtraxów. Okej, teraz trzeba rozstawić obóz, przygotować coś do jedzenia. Przede wszystkim przygotować coś do jedzenia. Strasznie jestem głodny. No ale cóż, cały dzień jechania. Prawie cały. Ale tak, dobra. Widzimy się za chwilę. I oto właśnie mój dom na kółkach. Auto, które dowozi mnie tam, gdzie kończą się wszystkie normalne drogi. Jak przychodzi czas na ognisko, mam prosty trik. Palnik podłączony do butli z gazem i trochę powietrza z kompresora. Drewno łapie ogień w każdej chwili, nawet to mokre.
Jak zwykle. Na samym dnie lodówki. Tak dla odmiany. Dzisiaj kurczak. Trochę pieprzu. Trochę soli. Już dałem wcześniej więcej soli, jakby co. Także co tu jeszcze mamy? Chili i limonka. Sól i cebula. Nie za dużo soli. Czosnek i ostre. O, coś dla mnie. I znowu sól, chili, pieprz, ser chipoli. Wszystkie te przyprawy z amerykańskiego sklepu Trader's Joe, który osobiście uwielbiam. I nie mam pojęcia tak naprawdę, dlaczego go nie ma w Kanadzie. Piękny wieczór, ale chyba czas iść do namiotu, trochę poleżeć i odpocząć. Tym razem w bardziej wygodnych warunkach niż po prostu krzesło. No i też jest trochę zimno. Ognisko przestało dawać radę, także cóż, do zobaczenia jutro. Teraz chodźmy się zrelaksować w bardziej komfortowych warunkach. Co? Do jutra. Dzień dobry, marcowy już poranku. Nie no, dzisiaj to jest jeszcze ładniejsza pogoda niż wczoraj. Trzeba wstawać i robić jakąś kawę. Ale tak fajnie w tym namiocie sobie po prostu posiedzieć. Jeden z bardziej ulubionych spotów. Latem latają tu kolibry. Mnie osobiście to zdziwiło po przeprowadzce do BC, że można tu je spotkać. Zazwyczaj mi się kojarzyły z bardziej egzotycznymi miejscami. Piękny dzień i spokój. Nie ma nikogo. Czasami tylko jakaś motorówka przepłynie w oddali. Dobra, czas na kawę. Moją jedną z bardziej tutaj ulubionych kaw lokalnych jest
marka Luna z palarni w North Vancouver. Naprawdę świetna kawa. Ta o posmaku melona, wanilii i miodu. Najpierw trzeba wlać trochę wody. Trochę się tu przewracam, bo samochód stoi dosyć wysoko i musiałem podłożyć sobie kłodę pod nogi. I do najbardziej stabilnych nie należy. Uwielbiam zapach kawy. Po prostu najlepszy zapach na świecie. Jest to tak naprawdę moja ulubiona część dnia. W końcu. Nie mogę doczekać. Przegiąłem trochę z ciśnieniem. Na espresso powinny być tylko 2 bary, a mam 3. Jest okej. Piękna konsystencja. Piękna krema. Moment, kiedy kawusia jest gotowa, można sobie po prostu zasiąść z widoczkiem i się delektować. Okej, czas wracać do domu. Moja ulubiona przeprawa na tym spocie. Zazwyczaj po deszczu i szczególnie też w okresie wiosennym i jesiennym jest tu dużo więcej wody. Maksymalnie zdarzało mi się tu przekraczać, że miałem wody prawie, może nie do połowy, ale do 1/3 drzwi. Także zawsze tu jest zabawa najlepsza. Też raz widziałem, jak jeden magik dosłownie na tym spocie tuż za mną
utopił Jeepa Wranglera, ponieważ jak widzicie teraz, jest tu stosunkowo płytko i można się zatrzymać. Ale jak jest tu więcej wody, ludzie cały czas pamiętają, że jest tu płytko. No ale cóż, bywa to złudne. W końcu koryto rzeki. Tak więc... Może nie rzeki, strumyka. Także tak. Tak wygląda ten spot. I cóż, kieruję się do domu.